Cześć i czołem, witam Was w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj, tak znowu powtarzam, to pięknych okolicznościach przyrody i niepowtarzalnej, czy jakoś tam to leciało. Dzisiaj spotykamy się, słuchajcie, na testach silnika Tongsheng TSDZ-2. 500W silniczek. Siedzi już tutaj w mojej maszynce. Przejechałem jakieś 2 km, słuchajcie, ale bez wspomagania. Specjalnie, żeby razem z Wami komentować moje odczucia, bo przyznam, że pierwszy raz będę jechał rowerem z czujnikiem tensometrycznym, więc nie wiem, jak to się zachowa. Od lat jeżdżę na silnikach przekładniowych, bezpośrednich, centralnych, ale wszystkie miały czujnik pas, czyli nie czujnik nacisku na pedały, tylko wykrywany był ruch korbanu. No, jestem sam ciekaw, jak to się zachowa, jak ja będę się czuł właśnie jeżdżąc tym napędem. Jedno, co słyszałem o tych napędach, to, że one są bardzo oszczędne. Z tego właśnie względu, że im więcej siły wkładamy, tym więcej zaoszczędzamy baterii. A jak wiecie, ja bardzo lubię oszczędzać baterię. No, taki mam już charakter, że staram się jak najmniej czegoś tam zużywać, jeżeli się da. No więc zobaczymy, jak będą te odczucia. Ale zanim zaczniemy, słuchaj, to nie zapomnij zostawić subskrypcji, bo takich filmów na moim kanale pojawia się dosyć często i szkoda, żebyś to przegapił. I koniecznie kliknij też dzwoneczek, to będziesz powiadamiany o każdym filmie pojawiającym się na moim kanale. Taki silniczek, słuchajcie, możecie zdobyć na AliExpress, ale nie pod nazwą Tongsheng ani TSDZ-2, z tego względu, że Bafang wygrał z Tongshengiem jakąś sprawę sądową. No jest tam jakaś kicha. W każdym bądź razie, no nie spotkacie pod tą nazwą. Są te silniki, ale bez oznaczeń TSDZ-2, ani mówię Tongsheng. I można je zdobyć. Między innymi w fajnej firmie, z której ja ten silniczek mam. Link macie w opisie. W bardzo fajnej cenie, słuchajcie. Naprawdę jest atrakcyjna cena. Już z wysyłką. Zerknijcie, zobaczcie, bo naprawdę warto. Sprzedawca, słuchajcie, magazyny ma na miejscu. Także jak kupujecie dzisiaj, 2-3 dni robocze i przesyłkę kurier przynosi do Was pod drzwi. I nie czekacie miesiącami, tak jak to bywa czasami z AliExpress. Także naprawdę warto. Zerknijcie, jeszcze raz powtarzam, link macie w opisie. A ja, pomimo tej pogody, możecie zobaczyć, jak jestem ubrany, jest strasznie zimno, jest -2, mam kurtkę i już profilaktycznie założyłem jeszcze na to kamizelkę. Taki model mi się sprawdzał jakiś czas temu, gdzie jeździłem też w takich mrozach. Też Wam polecam. No i oczywiście mój kask, który nabyłem dosyć niedawno. I kupiłem sobie tylko jeszcze kominiarkę, bo mimo kasku no nie mogę czapki założyć, więc tutaj było mi strasznie zimno. A komin, który do tej pory używałem, no nie sprawdzał się, bo też mi spadał i uszy były na wierzchu i prawie mi odpadały. Także mam kominiarkę, kask, full wypas, wsiadam na rower mimo tej minusowej temperatury i jadę przetestować Tongshenga dla Was. Jakiś wid mnie odwiedził. Ojej, ja też Cię pozdrawiam. Dobra, lećmy. Polecimy sobie na początku na Eko. No słuchajcie, lekkie już naciskanie na pedały na Eko. Daje mi 1,5 ampera. A jak mocniej depnę, już mam 3 ampery, 4, 3,5. Czyli na Eko już działa. Zwiększmy sobie przerzutkę. Ahoj! No powiem Wam, że już elegancko się jedzie. Czuć to wspomaganie. Wiecie, co jest najlepsze? Jak stanę i chcę ruszyć nawet z takiego 5. biegu, naciskam na pedał i on już startuje. Zupełnie inaczej niż na pasie. Na pasie musicie zrobić jeden obrót lub pół, w zależności od silnika i ustawień, i dopiero macie wspomaganie. Znaczy dopiero Wam startuje wspomaganie i czujecie takie kopnięcie, nie? Mocy, powiedzmy tak w cudzysłowie oczywiście, bo to nie kopie, tylko czujecie załączanie, a tu ten napęd załącza się naprawdę aksamitnie. Kurde, jak się, tak wiecie, przysłowiowo jak nastolatek stanie na pedałach, to czuć takie fajne wspomaganie, czuć, że Cię wspomaga. I to na Eko już, słuchajcie. A teraz mam z górki, to nie mogę pedałować, ale widzicie, w pasie, zjadąc z górki, machałbym sobie tak pedałami i miałbym już wspomaganie. A tutaj, no teraz się górka zaczęła, no to już zaczyna mnie wspomagać. Czyli już mi pomaga wspiąć się na tą niewielką górkę.
No, jest całkiem, słuchajcie, zacny. Powtarzam, tryb Eko. Sorry, że tak troszeczkę może jesteście pochyleni w tą stronę, ale nie dam rady do góry podnieść. Z tego względu, że oczywiście GoPro jak zwykle walnęło focha i okazało się, że baterię, którą ładowałem całą noc, jest po prostu pusta. No, ładowałem to w GoPro. Czasami tak GoPro właśnie ma, że ładujecie bateria w GoPro wsadzona kablem, podłączona w ładowarkę i dupa. Nic z tego. Rano wstajecie i bateria jest walnięta, dlatego mam podłączone na stałe zasilanie. Wyciągnięta bateria, bo oczywiście trzeba wyciągnąć baterię. Podłączam kablem zasilanie i tak też może działać GoPro. No i właśnie tak jest teraz i wtyczka wystaje tam z tyłu, słuchajcie, i no nie mogę podjąć tego wyżej. Muszę sobie załatwić chyba taką boczną wtyczkę. Wtedy będzie znacznie lepiej z zasilaniem i oleję te baterie totalnie, bo jak wiecie, w zimę jest do dupy. GoPro sprowadził nowe baterie, nazywają się Enduro, już wam wspominałem w którymś tam filmie, ale ja nie zamierzam ich kupować, kurczę, nie po to kupowałem GoPro, żeby jakieś akcesorium dokupować, bo w zimne dni nie działa. Dobra, mniejsza o to. Dobra, lećmy dalej, słuchajcie, polecę sobie na tym trybie Eko jakiś tam kawałek, czekajcie, tu też informacyjne, zobacz, nie sprawdzałem. No 4,9 km już przejechałem. Średnia prędkość 13,8. Czas 0,3 godziny. Takie dziwne trochę tutaj jest. No dobra, weźmy sobie trip. Niech będzie. No wyświetlaczek macie taki proste informacje. Wystarczająco, słuchajcie, podstawowe informacje, czyli macie tutaj stopień wspomagania. Są 4, jak już wspominałem, Eco, Tour, Speed, Turbo. Prędkościomierz, stan baterii, taki w kreseczkach. Tutaj macie symbol, że są światła zapalone, o których oczywiście nie są zapalone, jest podświetlony monitor specjalny, żebyście lepiej widzieli. No i tutaj informacje macie, jaką trasę przejechaliście, jaki dystans możecie sobie przełączać. No i to wszystko, generalnie to wszystko. Prosty wyświetlacz, proste informacje, wystarczające. Dobra, lećmy dalej, pojadę sobie jak zwykle zatanowo kawałek na tym Eko, a dalej będziemy inne stopnie testować. No to jadę. Kurde, podoba mi się to wspomaganie, naprawdę podoba mi się. No i tak jak wspominali użytkownicy, w tą Tongsheng, w TSDZ dwójce już się tak bardziej trzeba miętolić przerzutkami, że tak powiem. To mnie akurat cieszy, słuchajcie, bo ja wolę mieć stały napęd, powiedzmy, i zmieniać tylko sobie przełożenia, a on sobie jeszcze dodatkowo dopasowuje moc poprzez ten somet. No kurde, genialne. Ale nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, musimy przetestować i to na dłuższych dystansach. Słuchajcie, ja zamierzam trochę potestować ten silnik. Trochę nim pojeżdżę. On zagościł mnie na pewno na dłużej. Pytacie mnie w komentarzach, czy wgram otwarte oprogramowanie. Słuchajcie, to jest mój pierwszy kontakt z TSDZ-2. Ja wiem, że tam jest otwarte oprogramowanie, które współgra ładnie z LCD3, ale na chwilę obecną dajcie mi się pobawić tym zestawem gotowym. Chcę z niego wycisnąć wszystkie soki jak z cytryny, sprawdzić na oryginalnym, takim wiecie, jak zwykły śmiertelnik kupuje, jak się z tym je, żeby ludzie też wiedzieli, o co w tym chodzi. A później zajmiemy się przeprogramowywaniem na coś innego. Zobaczcie, jakie fajne miejsce. To jest miejsce za Tarnowem. Zaraz za Tarnowem. Można sobie tutaj, zobaczcie, posiedzieć, przyjechać z rodziną, elegancko stoliczki. Tutaj ognisko. Przejechałem, słuchajcie, prawie 10 km, no powiedzmy tam 9,2 km przejechałem normalnie na nogach bez wspomagania, także 8 km, słuchajcie, i zobaczcie ile zeszło. Ja jak zwykle kasuję, jak wiecie, ja zjeżdżam od 30 w dół, mi odlicza 30 Ah. Zeszło mi 0,4 A w tej chwili. No tyle, widzicie, przejechałem na trybie Eko. Ja już widzę, słuchajcie, że ten tryb będzie przegenialny, jeżeli chodzi o ekonomię. Natomiast nie będzie to dobre dla osób, które lubią stricto się wspomagać. To jest dla osób, którzy chcą się mocno zmęczyć na rowerze, jadąc szybciej, że tak powiem. Bo tu już siłę w pedały trzeba wkładać. To jest dobre, na przykład jak ktoś chce na przykład sobie formę budować, zaraz będą się śmiać, jak można formę na elektryku budować. Oczywiście można budować. Wystarczy się nim przejechać parę razy, sami stwierdzicie. Dobra, skończyliśmy tryb Eko. Teraz wejdę w tryb Tour i zobaczymy, jak to będzie. Bo już widzę, że ten tryb w lato może być ok. Bo teraz, słuchajcie, jak jadę tak ubrany, to już powiem wam, jak przejechałem te 8-9 km, już mi jest tak gorąco, już się rozgrzałem.
Także no, samo to widać, że już trzeba jakąś tam siłę wkładać. Dobra, włączam Tour, drugi stopień wspomagania i jedziemy dalej. Ok, włączamy sobie Tour, drugi stopień wspomagania i ruszamy. Tutaj już znacząco rusza, słuchajcie. Znacząco. No powiem wam, czuć wspomaganie. Nadal delikatnie się załącza. Tak swobodnie pedałując pokazuje mi 2,2 ampera. 2,2 ampera. Poziom, jeszcze raz przypominam, poziom Tour. Czyli taki, podejrzewam, że to jest taki poziom standardowy, wycieczkowy. Jedzie się spoko. A jak tak mocniej nadepnę, no, to nawet i 7,4 pokazał amperów, przepraszam. No, tutaj już fajnie. Fajnie przyspiesza. Tutaj już rowerek się fajnie zbiera. No i to jest właśnie to, co mówiłem, że fajnie można regulować prędkość. Ktoś jedzie wolniej, wystarczy mniej siły przyłożyć na pedały i już jedziemy wolniej. Chcemy szybciej, więcej siły wkładamy. Rower odwdzięcza się tym samym, dając większą moc. Dobra, aby nie przedłużać teraz tego filmu w nieskończoność, przełączmy sobie na speed, czyli poziom wyższy. Zobaczmy, jak teraz będzie się zbierał. Wystartujmy z 4. O! Dam od razu 8 stopień bieg. Kurde, co taki ruch jest dzisiaj? No, już tutaj 5 amperów. Około 10 amperów teraz daje. No, to już jak widzicie, już prędkość jest lepsza. A naciśnienie mocniej. No już teraz powiem wam, wspomaganie jest takie jak w Wafangu na poziomie też 500 W, mniej więcej. No to tak mniej więcej będzie, około 500 W. Już czuć tą moc w pedałach. Aczkolwiek ona jest fajnie sterowana nadal. Właśnie tym naciskiem, nie? Jak słyszycie, trochę zadyszki zapałem. No bo no, trzeba trochę siły włożyć. To już nie jest takie, wiecie, jak już wcześniej mówiłem, machanie nogami, czyli pedałowanie duchów tak zwane bezoporowe, tylko już trzeba tutaj pedałować. Zaraz wjedziemy na taką szutróweczkę, to sobie włączymy najwyższy stopień turbo, potem zrobimy prędkość maksymalną na manetce, no i zrobimy sobie też podjazdówkę, zobaczymy, jak sobie poradzi z podjazdami. O, już tutaj widzę, zaraz skręcę. Jest dzisiaj piekielnie zimno, wam powiem, piekielnie, na -2 niby nie, ale kurczę, jak się jedzie, to tak w ryja mrozi, mimo tej kominiarki, a jeszcze tych samochodów tyle jeździ, niech jasna cholera. No dobra, moi drodzy, został nam ostatni stopień turbo. Zobaczmy ten stopień turbo, co to się dzieje. Startujemy od razu z 8 biegu Alpine 8, czyli bardzo ciężko będzie i lecimy. Zobaczymy, z czym to się je. Uwaga. O, teraz takie kopnięcie jak w Wafangu. No to już jest konkret. $15 amperów pokazał. Jest pod górkę lekko, ale i tak widzicie, 35 z pedałowaniem. Teraz jest takie wzniesienie małe, trochę droga dziurawa, ale to nic. No, jest całkiem znośnie, powiem wam. Całkiem znośnie. 35 na godzinę to jest wystarczające. Aczkolwiek, no słyszycie, dyszę, no bo trochę siły trzeba włożyć. Nawet tak o. Teraz sobie tak wolniutko machacie nogami. Silnik stoi. W pasie byłoby to nie do pomyślenia. Dalej byście pchali, znaczy czuli, że rower ciągnie, a tu nie.
Tutaj delikatnie się naciska i już. Jest lekkie wspomaganie. Mocniej. I od razu power dostaje, słuchajcie, aż się wyrywa do przodu. No. Podoba mi się strasznie. Zupełnie inne doznania niż z silnikami opartymi na czujnik pas. I zobaczcie, stanę sobie przy tym czujniczku, przy tym jeszcze raz pokażę, przy tym stopniu wspomagania nie trzeba przerzutki zmieniać, jest najcięższa, czyli 8 bieg w Alpine 8 odpowiada najmniejszej zębatce z tyłu w kasecie, powiedzmy. I zobaczcie, cyk, i już silnik startuje. 15 amperów, więcej nie daje. Moment i macie kopa i jedzie jak, kurde, jak szalony. A teraz sobie zrobimy test manetkowy. Ciekaw jestem, czy manetka jest zależna od stopnia wspomagania, ale chyba nie. Tutaj możecie też wyłączyć, widzicie, off, nie macie w ogóle wspomagania. Manetka też nie działa w tym momencie. Fajna sprawa, bardzo fajna. Damy jeden. Dobra, jedziemy na manetce. Patrzcie, nie ma żadnego wskaźnika, że manetka działa. Jest na maksa wciśnięty. 12 amperów podaje. Dobra, czekajcie, tylko sprawdzę. A teraz wezmę na maksa. Też delikatnie ruszymy, bo... Dobra, damy maksa. Też 12 amperów, czyli to jest niezależne od stopnia wspomagania. Manetka niezależna jest od stopnia wspomagania. O, tak. Będzie bardziej stylistycznie. Dobra, jedziemy na samej manetce. Możliwe, że moc jest mniejsza. Nie wiem, czy to można później zwiększyć tą moc na tej manetce tam gdzieś w ustawieniach, czy nie. Jeszcze ich nie zgłębiałem, szczerze powiedziawszy, tych ustawień. Ale zobaczymy. No nie, tu na manetce widzicie 24 stop, 24 km na godzinę. 12 amperów, więcej nie wydala. 590 W pokazuje mi miernik mój. Jak jest to droga prosta w tym momencie, nawet delikatnie opada, to już jest to. No, tak to wygląda. 30 na godzinę, ale po dłuższym rozbiegu 12 amperów maksymalnie daje. Na fabrycznych wszystko ustawieniach mówię, ja nic tam nie zmieniałem w sterowniku. Jak powtarzam, jeszcze nie zgłębiałem tego sterownika. No ale ten, kurde, na tym turbo, jak się pedałuje, to jest rewelka totalna. No można sobie poszaleć. No jestem uchachany, słuchajcie, jak niemowlak. No, strasznie uwielbiam jazdę elektrykami, kurczę, i każda taka jazda tak mnie jara, kurczę, no tak mi się to podoba, że ojojoj. Chciałbym jeszcze i jeszcze i jeszcze. Gdyby nie ta pogoda, to bym, kurde, jeździł, choć pogoda, widzicie, no może wskazywać, że jest ładna, ale strasznie zimno, jak się jedzie, to woda z nosa leci. No. Okropnie, naprawdę okropnie. No, widzieliście, no, na najwyższym stopniu wspomagania jeździcie wyśmienicie. 35 na godzinę dla takiego roweru to jest wystarczające jak dla mnie. Silnik jest malutki, wydaje mi się, że on jest troszeczkę mniejszy od Bafanga. Jest cichutki, porównywalnie jak Bafang. Startuje bardzo miękko ze względu na ten tensometr. Jest rewelacja. Dobra, jedziemy teraz zrobić sobie test podjazdowy, bo to mnie właśnie bardzo ciekawi, jak on sobie poradzi i jak zareaguje tensometr przy podjazdach pod górę. No jest ta moja słynna góreczka, o tam. Jedziemy, zobaczymy, jak sobie poradzisz. Włączmy od razu tryb turbo, bo już tutaj mamy pierwszą małą góreczkę. Zobaczmy. No, daje radę. Co prawda musiałem zredukować na górze, ale dał radę. Ale to jest dzik, kurde, na tym turbo. Dzik olbrzymi. O Jezu, jak ślisko. Trawa jest tak śliska, że można orła wywinąć. Patrzcie, mamy góreczkę. Najpierw sobie wjadę, słuchajcie, tak wiecie, kontrolnie, a później wam filmuję z góry, jak to wygląda. O, teraz słychać silnik, nie? To jest fajne, patrzcie, wziąłem sobie na jedynkę, na najwyższym stopniu, macham delikatnie, on jeszcze nie ciągnie. Bafang, który mi do góry szkoło podrywał. O, patrzcie, jak to tu się dzieje.
Jedziemy. No jedzie. Kurde. Wjechał bez problemu. Trochę trzeba było namachać się, dołożyć siły, ale wjechał. Cisnę na dół i podjeżdżam. Zobaczycie to jeszcze raz pod okiem dwóch kamer. O, jak zimno w ręce. Wspomożemy się manetką. Teraz się wycofamy. Patrzcie, on pod taką górkę na samej manetce podjeżdża bez problemu. No to jedziemy. Ostatni test dzisiaj pierwszej jazdy TSDZ-em 2. Tonczegiem TSDZ-em 2. Tak powinno brzmieć pełna nazwa. Jedziemy. 15 amperów oczywiście tutaj na tym małym monitorku wskazuje i jedziemy. Silnik wyje okrutnie. Nie no, żartuję, nie jest tak głośno, na kamerze się wydaje. Ale zobaczcie, podjeżdżam, aczkolwiek troszeczkę siły trzeba włożyć, ale podjeżdżam i to jest najważniejsze. No rewelka. No jak widzicie, da się podjechać nawet tak małym silnikiem jak TSDZ 2, 500 W, 48 V. No trochę siły trzeba włożyć. Górka tutaj ma 12 stopni, także no nie jest taka aż mocno stroma, ale też nie jest i taka, wiecie, łagodna, nie? To jest taka ponadstandardowa górka, jaką możecie spotkać w lasach naszych. I co? Wyciągnijmy sobie jakieś wnioski. Uważam, że ten silniczek naprawdę robi wielką robotę. Doznania z jazdy są zupełnie inne niż silnikami z czujnikiem PAS, czyli od obrotów korby. Czy go lubię? Co o nim sądzę? Słuchajcie, zbyt mało przejechałem 20 km. Tak na razie krótko testowałem. Tak szerzej wypowiem się dopiero jak pojeżdżę z pół roku, a zamierzam go przetestować na różne sposoby. Ja już widzę, że on jest bardzo oszczędny. To jest bardzo oszczędny silnik. Oczywiście zależny od stylu jazdy. Bo im więcej siły włożycie, tym mniej tej energii on spali. Jedziecie gdzieś po prostym, gdzie łatwo Wam się pedałuje, silnik odcina moc i generalnie oszczędza się przez to energię zgromadzoną w baterii, więc na pewno będzie oszczędniejszy. Powiem Wam tak, ja przejechałem w tej chwili dokładnie 20 km i mam baterii na poziomie 52,3. No to sami sobie zobaczcie, na ile mi to starczyło, tak? Ale w tej chwili jeździłem na różnych trybach, czasem na maksa, czasem mniej, także jak będę jechał stabilnie jakimś jednym trybem, powiedzmy Tour, czyli tym drugim stopniem wspomagania, no kto wie, ile zajadę, aż jestem ciekaw, żeby to sprawdzić. Muszę poczekać na trochę cieplejsze dni, bo w takie pogody aż się nie chce jeździć, wiecie. No z tym silniczkiem, gdzie trzeba troszeczkę siły włożyć, jak już Wam mówiłem wcześniej, jeździcie, jestem tak ubrany, bo już nieraz zmarzłem, ale no kurczę, jak się wkłada trochę siły, to człowiek się rozgrzewa, no jest za gorąco, no a w kolei się znowu rozbierać, trochę niebezpieczne jest. A jeździć na elektryków w ciuchach typowo na rower się nie da. Nie da się po prostu jeździć, dlatego że one nie spełniają swojej roli w tym momencie, bo nie męczysz się tak mocno jak na zwykłym rowerze i jest za zimno. Na chwilę obecną tego maluszka mogę polecić ludziom, którzy chcą delikatnego wspomagania, subtelnego, jak i nie chcą wydawać majątku na napędy centralne, powiedzmy, bo centralne napędy takich lepszych firm, już nawet nie mówię o Bafangu, bo Bafang jest droższy od Tongsheng'a, ale na przykład jakieś Yamahy, czy tam inne Cyc, czy Shimano, Steps, są strasznie drogie napędy, a jeżeli chcecie się delikatnie wspomagać i czuć, że dalej jedziecie na rowerze, no to wybierzcie sobie tego Tongsheng'a TSDZ-2. On jest taki maleńki, zobaczcie, w porównaniu do mojej dłoni jest naprawdę maleństwo. Czy mi się podoba jazda z tensometrem? Na chwilę obecną tak. Jazda w systemie PAS też mi się podoba. To ma swoje plusy i minusy, ale o tym zrobimy oddzielny odcinek sobie później. Jak już tak dłużej pojeżdżę Tongshengiem właśnie z tensometrem, to zrobimy sobie większy odcinek, taki dłuższy w porównaniu tych silników. Na chwilę obecną chciałem Wam przedstawić, jak to wygląda, jak to funkcjonuje w ogóle ten silniczek. Jeżeli ktoś się zastanawia, czy go kupić, szczerze polecam. Jak z awaryjnością, nie wiem. One słyną niby z awaryjności, ale mi się wydaje, że to jest kwestia użytkowania też, bo też słyszałem ludzi, którzy po 2-3 lata jeżdżą bez żadnej awarii, regularnie po prostu serwisują go tam, nie wiem, czy otwierają, smarują, cokolwiek,
cokolwiek się robi w temacie, żeby dbać o ten napęd, no to myślę, że on posłuży Wam długo, nie? No, czas pokaże, nie? Także no, ale na chwilę obecną, jeżeli ktoś się zastanawia nad zakupem tego silniczka, naprawdę polecam. No i jak widzieliście, ten monitorek VLCD 5 można obsługiwać tymi przyciskami tutaj, nie trzeba pilota. Czy manetkę zakładać, to już jest kwestia wyboru, czy chcecie, czy nie. Ja dla testów założyłem dla Was specjalnie, ale ja generalnie nie lubię używać manetek. Czasem się przydaje, no nie powiem, czasem się przydaje. W przypadku tego silnika myślę, że jeżeli myślicie o ruszaniu, na przykład cięższym ruszaniu z podświateł albo coś takiego, żeby sobie użyć manetki, nie potrzeba tego robić, bo tutaj po prostu naciśniecie na korbę i dosłownie rower Wam sam rusza z odpowiednią siłą, bo czuje, że Wam ciężko, nawet z najwyższego biegu ruszycie bez najmniejszego problemu. A jeżeli chcecie kupić taki silniczek, bo na AliExpress ciężko go znaleźć, to skorzystajcie z linku w opisie mojego filmu. Tam macie bezpośredni link na tego silnika w bardzo atrakcyjnej cenie, naprawdę. No i jak już mówiłem wcześniej, sprzedawca wysyła to Wam w ciągu 2-3 dni roboczych, ponieważ magazyny są zlokalizowane u nas. Także nie czekacie nie wiadomo ile. Potem rowerek przychodzi, chwila, jak widzieliście, montażu. No, montaż nie jest zbyt skomplikowany i cieszycie się fajną jazdą elektrykiem. Naprawdę warto. I nie zastanawiajcie się, jeżeli chcecie elektryfikować swoje rowery. Niektórzy tak się zastanawiają, bo są zieloni, czy to trudne, to jest bardzo proste. No spójrzcie na moje filmy, jak to się łatwo zakłada. A w razie czego służę pomocą, piszcie do mnie, odpowiem na wszelkie pytania. Jak i w komentarzach piszcie też komentarze różne, jakieś pomysły rzucajcie też. To też wszystko poczytam. Ja lubię czytać Wasze komentarze, staram się odpowiadać na wszystkie. Oczywiście jak są jakieś takie głupie, to nie odpowiadam, bo albo po prostu czasami też zapomnę odpowiedzieć. To nie to, że to na przykład że ktoś teraz pomyśli, że głupio napisał. Nie. Czasami też widzę, zapomnę, bo czytam w telefonie i zapomnę odpisać i po prostu następne komentarze przychodzą i już zapominam. Także wybaczcie. No myślę, że fajny odcinek wyszedł, prawda? No, ja czerpię zawsze przyjemność z jazdy każdym elektrykiem, także nie zapomnijcie o subskrypcji, dajcie łapeczkę w górę, jak Wam się podobało. No i jeżeli chcesz wesprzeć mój kanał, po prostu postaw mi kawę, link masz w opisie poniżej. No widzimy się w kolejnych odcinkach, na pewno jeszcze będzie masę odcinków z TSD-Z2, potestujemy, popatrzymy i wydam wtedy opinię swoją taką po dłuższej jeździe. Widzimy się w kolejnych odcinkach, cześć!